Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mnóstwo ciekawych informacji i mnóstwo nowości. Michał tutaj pracuje akurat i zatrzymałem go na chwilę, bo ma coś ciekawego dzisiaj do powiedzenia. Cześć Michał. Witam Cię serdecznie, Dawidzie. Jesteśmy w Dolinie Samy. Piękna taka łączka wypoczynkowa, ja bym tak to nazwał. No, można powiedzieć tutaj w czasy, nie? Czasy. Rekreacja. Aczkolwiek mimo wszystko w pięknych warunkach, ale zajmujemy się pracą. Duży sprzęt? Testujemy jeszcze cały czas. Arbosa serii 7000, którego dostaliśmy de facto od samej fabryki jako jedyni w Europie. Tak, jako pierwsi i jedyni. Jako pierwsi jedyni do testowania i, że tak powiem, zapoznania się z nim to raz, sprawdzenia jak to pracuje i oczywiście wskazania, co w tym ciągniku byłoby dobrze ewentualnie poprawić. Tak. Bo nie ukrywamy, jest to prototyp. Mamy kontakt z inżynierami z fabryki. Tak jest. Cały czas. Dokładnie. Ale tak naprawdę dzisiaj nie w szczegółach o ciągniku jakby samym, nie w szczegółach o prasie, nie w szczegółach o belowaniu, nie? Czyli o prasowaniu. Dzisiaj tak naprawdę chcemy powiedzieć bardzo ciekawą informację. Stało się, wydarzyło się. W Polsce powstaje Europejskie Centrum Logistyki, Dystrybucji i Sprzedaży Części na całą Europę, jeśli chodzi o markę Lovol and Arbos. Nie tylko Arbos. Nie tylko Arbos, bo powiedzmy sobie tutaj też wprost, ciągniki, maszyny Lovol i Arbos są to bliźniacze maszyny. Tak jest. Tak jest, są to bliźniacze maszyny, gdzie części do jednego i do drugiego, że tak powiem, w dużej mierze są takie same czy podobne, tak. Pasujące. Od jednego producenta. Tak jest. W Polsce, a mianowicie w firmie Korbane, która została poproszona przez chiński koncern, powstaje Europejskie Centrum Dystrybucji, jak wspomniałem, które tak naprawdę będzie obsługiwało wszystkie kraje europejskie i Polskę. Nie? To już jest taki duży zaszczyt, że tak powiem, że to akurat w Polsce. I to firma rodzinna państwa Korbanków o to została poproszona i to już się wydarzyło, to już się dzieje. Na chwilę obecną już można powiedzieć tuż po starcie już współpracujemy z takimi krajami jak Czechy, Niemcy, Węgry, Łotwa, Włochy przede wszystkim. Włochy dodatkowo. Marka, która Portugalia, nie? Marka powstała we Włoszech. I teraz jest. to my z Polski będziemy dostarczać części. Czasem jest to powiedzenie, jak ono wraca jak bumerang z ziemi polskiej do włoskiej, a tu znowu odwrotnie, trochę z ziemi włoskiej do polskiej, ale do rzeczy. Tak naprawdę jest to gigantyczne przedsięwzięcie. Na pierwszy rok zakładamy tutaj około $500 000 obrotów w częściach. Dolarów. Nie mówimy już o złotówkach, mówimy o dolarach. Tak jest. Oczywiście mówimy tutaj o tej obsłudze gwarancyjnej, pogwarancyjnej, także w tym pakiecie jakby mieści się obsługa kompleksowa i tego klienta indywidualnego, jak i dealerów, ale tak jak wspomnieliśmy, i dealerów marki Arbos, czyli wszystkich podmiotów, które współpracują z firmą Korbanek, ale także dealerów marki Lovol, bo tak jak wspomnieliśmy, te części jak najbardziej można wykorzystać do obsługi swoich klientów. W całej Europie, nie tylko w Polsce. Oczywiście, cały że czas tak. To trzeba zaznaczyć. Podkreślamy. Tak naprawdę tutaj szerokie konsultacje na ten temat były i ten projekt, o którym tutaj wspominamy, jest wynikową tych rozmów, tych negocjacji i to już się wydarzyło. Równolegle natomiast jesteśmy cały czas w kontakcie z zespołem inżynieryjnym, gdzie mało tego, raz, że na bieżąco oni przyjeżdżają, nas odwiedzają. Tak, niedawno tutaj zresztą była taka delegacja. Delegacja inżyniersko-menedżerska i tam ustalamy ważne kwestie, jeśli chodzi o zmiany w ciągnikach już dotychczasowych, ale tak naprawdę również mamy cotygodniowe, czy bardzo częste, że tak powiem, spotkania online na bieżąco, które one się odbywają i tam wymieniamy poglądy i przekazujemy oczekiwania klientów naszych.
którzy już użytkują ciągniki Arbos. Wiemy, że w zeszłym roku żeśmy pobili wszelkie rekordy, bo sprzedaż opiewała na poziomie około 500 ciągników w jednym roku, więc my też dzięki tak ogromnej sprzedaży, tak ogromnej populacji tych ciągników mamy czy zbieramy bardzo duże doświadczenie od klientów, gdzie ci klienci się z nami dzielą, a tym samym my możemy te uwagi zgłaszać do tego działu inżynieryjnego, fabrycznego. I na bazie tych konsultacji powstają zmiany w ciągnikach dotychczasowych, ale też równolegle idą prace na temat nowych zupełnie modeli, nowych serii, Tak nowych jest. modeli. Tak dla przykładu, seria bardzo dobrze Ci znana, Dawid, 2000, gdzie tam mieliśmy tak. model 2035, na chwilę obecną to już jest model 2040. To nie bierze się znikąd, że ktoś coś chciał zmienić, Chińczycy mają za dużo pieniędzy. To powstaje z tego tytułu, że my słuchamy klientów, a koncern, czyli fabryka, słucha nas i te informacje przekazujemy. I otóż dzieckiem jest model w nowej serii 2000, model 2040, gdzie został zmieniony silnik, jest zupełnie inna jego charakterystyka, hydraulika pływająca. Nie tylko właśnie silnik, ale wolny spływ. Wolny spływ, W ogóle cała ergonomia ergonomia została sterowania poprawiona. ciągnikiem się zmienia, nie? Także tu widzimy tak naprawdę efekty tej pracy, w tej współpracy ścisłej. Nie? Tak. No i zobacz, w sumie marka Arbos nie jest długo na polskim rynku sprzedawana przez firmę Korbanek, a już powstają nowe modele. I to nie tylko 2040, ale i więcej. I Ale seria i więcej. 3000 na przykład. Dokładnie. Mówimy o serii 4000. Seria... Jeszcze chciałbym wrócić do 3000, A, 3000, bo nie 65 i 75 koni. Ona się rozwija, tak jest, jak najbardziej, bo na początku był taki flagowy model 3055, oczywiście 65, 75 i plany są na kolejne, więcej. oczywiście, na kolejne modele. I właśnie o 75 koni bardzo dużo było zapytań klientów w naszą Bo stronę. to jest taki ciągnik, który już coś potrafi i nie tylko jako ten uzupełniający, powiedzmy, ciągniczek, ale jako ten ciągnik w tych gospodarstwach Główny, rodzinnych, ten tak. główny, nie? Który będzie ciągnikiem uniwersalnym. Nie? Tak jest. Ale słuchaj, konsultacje powodują to, że się rodzi seria 4000. Już tak naprawdę jesteśmy na etapie homologowania i tutaj będą ciągniki 90, 110 koni. Tak jest. To będzie seria wypośrodkowana właśnie między serią 3000 a 5000. Jak ktoś chce ciągnik stosunkowo nieduży gabarytowo, ale zrywny, zwinny. Nie? Tak naprawdę już będzie segment bardzo uzupełniony tych ciągników. Dokładnie. Seria 7000, oczywiście, to wszyscy wiedzą, podkreślamy, prototyp, ale jakże już na bazie tej maszyny wyjściowej, jak on się sprawdza, jak widać, jak on pracuje, zresztą macie okazję, na wielu filmach mieliście okazję wiele razy zobaczyć, zaobserwować z różnymi maszynami, z prasą, jak dzisiaj tutaj sobie pracujemy na siano kiszonka. Taka ciekawostka, bestia szuka pracy. W okolicy około tam 50 km Tarnowa Tarnowie, powiem Podgórnego. tak, i w okolicach zrobiliśmy już wszystko, co było możliwe, że tak powiem, obsłużyliśmy, Tak jest. potestowaliśmy i z rozrzutnikiem obornika, i z agregatem uprawowym typu kompaktor, i z prasą tutaj. Także jak ktoś ma ochotę tutaj doświadczyć, naprawdę, pojeździć ze swoją maszyną, podpiąć, sprawdzić, czy on ma te swoje tam 220 koni około sprawdzonych na hamowni, to oczywiście zapraszamy na komentarzach. Tutaj proszę się podpisywać. 50 km W obrębie 50 Tarnowa, km tak. jesteśmy w stanie bez żadnych kosztów ciągnik dostarczyć i wspólnie oczywiście z instruktarzem ciągnik przekazać i można sobie testować. Seria 7000. Rozmawiamy cały czas o niej tutaj z działem inżynierów z fabryki i te konsultacje dzieją się bardzo często. Tak, to jest bardzo fajne doświadczenie. Słuchajcie, mieć ciągnik jako ten pierwszy. Tak naprawdę koncern współpracuje z Wenheim, współpracuje z wieloma krajami na poziomie wielu kontynentów, a my jako tutaj Polska, jako firma Korbanek zostaliśmy wyróżnieni, co by nie mówić. I ten ciągnik, że tak powiem, mamy w pełni do swojej dyspozycji. To musi się wiązać z ogromnym zaufaniem
zapewniam, że my go odpowiednio wytestujemy. Stąd też będę wracał do budowy tego Europejskiego Centrum Dystrybucji i Logistyki Części, które właśnie powstaje na terenie firmy Korbanek. Tak jak Dawid dobrze wspominasz, to jest owoc, że tak powiem, tego wzajemnego zaufania i już tej kilkuletniej tak naprawdę współpracy. Widać, że tutaj obydwa podmioty bardzo się szanują, liczą na siebie wzajemnie, no a dzięki dobrej współpracy wzajemnej, dzięki tej rozmowie, dzięki tej konsultacji na bieżąco, po prostu powstaje z tego sukces. Tak jest i to ogromny sukces. Michale, dłużej się nie zatrzymuję, wracaj do pracy. Słuchajcie, ja wracam, oczywiście belować, prasować siano kiszonkę, ale wracam tak naprawdę do testowania maszyny, co mi tam jeszcze wyskoczy, co mi się nie spodoba, Na bieżąco. długopisik, notatki i, że tak powiem, na bieżąco będzie next meeting, niedługo, znowuż z całym zespołem inżynierów, na pewno te uwagi będą przekazane. Dawid, a Ty jak możesz, wsiadaj na zgrabiareczkę, tutaj rządki mi poukładaj I działamy. i działamy. Także Na razie. trzymajcie się, wszystkiego dobrego.